Witam pana, panie Bartku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Po roku znalazł pan chwilę czasu, żeby się zjawić u mnie. A zatem będzie pan moim gościem. Tak, oczywiście. Ja będę gospodarzem, ale pan będzie nie tylko gościem. Pan będzie redaktorem naszego spotkania. Zgadza się. Tak się umówiliśmy, że to, co było niepowiedziane, niedopowiedziane przed rokiem, to pan to skonstruuje w jakichś swoich pytaniach, czyli to, co by pana najbardziej interesowało z zakresu naszych umiłowanych spraw, czyli czasu odległego, opatrzonego dźwiękiem archiwalnym. Także bardzo proszę, ciekaw jestem zresztą, co by pana interesowało. Oczywiście przygotowałem listę pytań, które oczywiście nie wyczerpią tematu do końca, ale zarysują pewien obraz naszego spotkania. I chciałem na początek zapytać się, jak zaczęła się znajomość pana z inżynierem Zagozdą? Muszę jednak westchnąć, ponieważ żeby panu naświetlić tamten czas i początek tamtej szczególnej dla mnie relacji, to przede wszystkim musiałbym pana poprosić o coś, co jest naprawdę trudne do wykonania. Pan powinien sobie wyobrazić, że w tej chwili przestaje istnieć internet. To nie jest łatwe, ja wiem, że to nie jest łatwe, ale proszę. Czyli skutkiem tego, że nie ma internetu, nie ma, zgodzi się pan, wszelkich pól, których pan używa, komunikacji, oglądania, wymiany doświadczeń, nabywania, sprzedawania, wszelkiego. Również relacji międzyludzkich, prawda? Teraz pan może kliknąć i już ma pan kolegę. Miłego lub mniej miłego, ale w każdym razie ten kontakt jest. Więc proszę sobie wyobrazić, że to był czas, że tego medium nie było. To znaczy, ja mając już swoje dosyć skrystalizowane upodobanie, wiedziałem, że lubię dźwięk ze starych płyt, lubię tę muzykę. Ten podkład dał mi mój dom, na szczęście. Byłem bardzo spragniony ciągu dalszego. Chciałem, no ale nie było internetu i w ogóle nie było wymyślili naszej, że coś takiego może zaistnieć. Więc jedyną rzeczą, żeby coś zdobyć, zgłębić, nawiązać jakiś kontakt, to był zwyczajny kontakt między człowiekiem a człowiekiem. Ja w moim towarzystwie w liceum pytałem się kolegów, koleżanek, słuchaj, a może wy tam macie gdzieś jakieś stare płyty, może macie nuty. W ten sposób oni coś wynajdywali, przynosili mi i to były moje pierwsze, oprócz płyt, które były w domu moich rodziców. Ale te moje nabytki to były szkolne z czasów licealnych od moich kolegów, koleżanek, które gdzieś wynajdywały i gdzieś znajdowały i przynosiłem. I to ja wtedy coś wymieniłem, zapłaciłem, w jakiś sposób domówiliśmy się, na czym ma polegać ta wymiana. To jest jeden punkt. Ale przecież wówczas również istniały antykwariaty. Sklepy ze starzyzną też istniały. Tylko proszę pana, płyt starych w antykwariatach nie było. Zdecydowanie. Sprzedawców, handlarzy nie interesował ten towar zupełnie. Dlatego, że on był niezbywalny. Nie było popytu, nie było tych, których pan nazywa kolekcjonerami, a ja nazywam inaczej miłośnikami rzeczy dawnych, artystycznych, muzycznych. Więc ja wchodziłem w pewne relacje ze sprzedającymi lub z kierownikami takich placówek jak antykwariat, że prosiłem ich, proszę państwa, jeżeli ktoś przychodzi, bo wiedziałem, że przychodzą, ludzie chcieli sprzedawać, ale oni tego nie brali. To było dla nich ciężkie, mało czyste i niezbywalne najważniejsze. Tak się domówiłem z paroma takimi sklepami, że jak przychodził chętny, żeby sprzedać płyty, oni nie brali ich, ale mówili, że tu w Katowicach tam jest taki pan Jerzy, tutaj proszę numer telefonu i czasem ja miałem takie telefony. Najczęściej to dzwoniły starsze panie. I rozmowa zaczynała się, proszę pana, wie pan, bo tu dostałam numer telefonu z tego i z tego antykwariatu i właśnie umarł mój mąż. Umarł mój dziadek. Zupełnie u nas się zmieniły warunki i mam takie płyty, czy pana by to interesowało. No i to było pewne źródło. Bardzo często tak było, że się jechało gdzieś daleko i okazało się, że na przykład zbiór 60 płyt nie jest interesujący. Zupełnie, całkowicie. No.
Ale to było też bogactwo pewnych kontaktów międzyludzkich. Tak było, że w zasadzie nam, tak sobie wyobrażam, myślę o sobie, groziło zjawisko pewnej samotności fonograficznej, bo gdzieś też gnieździło się we mnie takie pytanie i potrzeba, że chciałbym kogoś poznać. Chciałbym poznać kolegę, no kogoś, kto ma podobne upodobania, ale nikogo nie było. Przez całe lata nie było. Ja sobie bardzo wyobrażałem, że jeżeli spotkam, to ta przyjemność konsumowania we dwóch czy we dwoje, to przyniesie podwójną radość. Ale nie mogłem tego sprawdzić, bo rzeczywiście w zasadzie ja przez całe tamte moje młodzieńcze lata nie poznałem nikogo, kto by się interesował w podobny sposób tymi rzeczami. Zacząłem słyszeć, że ktoś jest w Bydgoszczy, że ktoś jest w takim Warszawie, ale gdzie, jaką drogą? No nie było internetu. Ale co było, panie redaktorze? Było radio. Było radio. I w Radio Polskim, myślę, że to był wówczas program drugi, tak? Były audycje, to już pod koniec lat 60. Tak, pod koniec lat 60. myślę, że lata 70. zdecydowanie prowadził pan Tomasz Dąbrowski. Bardzo pięknie prowadził. Potem dowiedziałem się, że to jest artysta, bodajże śpiewak. Czyli miał osobistą, dużą wiedzę o czasie minionym i o sztuce muzycznej, wokalnej, o nagraniach. I robił to tak bardzo osobiście, bardzo mnie to odpowiadało. Niektórych artystów pamiętał osobiście. Pamiętam takie momenty, szczególnie jak prezentował nagrania Olgi Kamieńskiej. Jakoś lubiał tę artystkę i te nagrania i zawsze potem tak było, jak już zapowiedział tytuł, mówił wręcz do tej artystki: my wiemy, pani Olgo, że pani nas słucha, bardzo nam miło, pozdrawiamy. No i wtedy szedł dźwięk z płyty z jakimś romansem Olgi Kamieńskiej. Tak było w programie drugim, a w programie trzecim, myślę, że to już były początek lat 70., pojawił się szum starej płyty i akordy znanego tanga Miłość i smutek wciąż idzie w parze. Audycja Jana Zagozdy. Mnie ta audycja, przyznam, początkowo mniej interesowała niż produkcje Tomasza Dąbrowskiego, bo była jakaś taka, powiedziałbym, bardziej schematyczna. To był przegląd wytwórni, przegląd piosenkarzy, ale słuchałem z przyjemnością, tym bardziej, że w ogóle byłem słuchaczem programu trzeciego, który wtedy był takim programem, no trochę nawet snobistycznym, elitarnym, tam gromadził najlepsze siły literackie, muzyczne, więc słuchało się tego. Ale pan Zagozda, autor tej audycji, od czasu do czasu puszczał rzeczy przedwojenne, jakkolwiek w mniejszości. Nadał kiedyś kilka płyt Adama Astona, ja nie wytrzymałem, byłem bardzo tym wzruszony, już nie pamiętam, jakie to były płyty, i napisałem list do Polskiego Radia, do programu trzeciego, do autora audycji Lubię szum starej płyty. Oczywiście to był list papierowy, napisany atramentem, papierowy, gdzie podpisałem się, podałem swój numer telefonu. Starałem się, żeby to był taki miły dla niego, dla autora list. Trzeba było włożyć do koperty, przykleić znaczek i pójść na pocztę. No i potem w ogóle zapomniałem o tym, dlatego że nie było żadnej reakcji. Aż po paru miesiącach wieczorem telefon. I w telefonie taki lekko dyszkantowy głos, falsetowy, wysoki. Tu mówi Jan Zagozda z programu trzeciego. No i wtedy, jak zaczęliśmy rozmawiać, nawet to była pierwsza nasza rozmowa. On miał czas, bo był na dyżurze wieczornym, ja byłem w domu. To już ta pierwsza rozmowa trwała godzinę. Tyle mieliśmy sobie do powiedzenia. I dzwonił do mnie, tak co 2 tygodnie. Ja mu tam coś doradzałem, o coś prosiłem. On bardzo był oczywiście ciekaw, jakie są u mnie płyty, więc początkowo przez telefon dyktowałem dane z etykiet, z numerami. Wtedy właśnie wyjaśnił, czym się różnią te przedruki płytowe powojenne Odeonu od oryginałów przedwojennych. I zaproszeniem
Zaprosił mnie do siebie. Potem ja go zaprosiłem, a było wszystko po drodze, dlatego i łatwo nam było, dlatego że ja wtedy pracowałem tutaj na Śląsku w instytucji, która miała swoje ministerstwo w Warszawie, a ja się zajmowałem obsługą spraw zagranicznych, więc ja ciągle musiałem być w stolicy 2 razy w miesiącu przynajmniej, żeby być właśnie w ministerstwie przy ulicy Kruczej, albo w ambasadach załatwiać różne formalności, więc tak sobie to organizowałem, żeby zawsze znaleźć jakiś czas, dzień, pół dnia, może weekend, żeby właśnie wstąpić na Myśliwiecką albo na Puławską do Filmoteki Polskiej, skąd mam też bardzo miłe wspomnienia i wrażenia. I pamiętam mój pierwszy kontakt osobisty z Janem Zagozdą. To była niedziela. To mógł być już rok 82 albo 3, na pewno nie później niż 1983. Ja przyjechałem do niego z tą kasetą, którą pan zna z mojego kanału, tą nagraną u moich przyjaciół, gdzie dla pana może szczególnie prezentowałem Wilińskiego. To był czas oczywiście magnetofonów kasetowych. Pamiętam, on mnie przywitał, poprosił do swojego pokoju i na parapecie miał tylko taki bardziej, powiedziałbym, profesjonalny magnetofon kasetowy, włożył od razu. Bardzo krótko po moim przyjściu i z zainteresowaniem przesłuchał i powiedział, w ogóle to jest bardzo dobrze przegrane. A ja mówię, na czym, w jaki prosty sposób to było. Bardzo mnie za to pochwalił, no i jak usłyszał przesłuchał gamę tych nagrań, to koniecznie zaproszenie do Warszawy, do niego, do studia, żeby to wszystko prezentować. No i to nastąpiło. A jak już byłem w Warszawie, to stałem się gościem pana Jana i jego żony, wspaniałej kobiety, przemiłej. Ja mówię o jego żonie, o żonie, z którą miał 2 dzieci, miał córkę już wówczas wtedy dorosłą dziewczynę i takiego małego chłopaczka, dużo, dużo młodszego, którym jeszcze musiał się opiekować. Bywałem gościem, miałem swoje miejsce do spania, rano kanapki robiliśmy i szliśmy na autobus, bodajże z przesiadką to trzeba jechać. On mieszkał tam gdzieś w pobliżu już Bielon. To trzeba było jechać naprawdę kawał przez Warszawę, żeby dojechać do ulicy Myśliwieckiej. I tak nieraz spędzaliśmy na jego dyżurach, przesłuchując różne materiały. Wytworzyła się taka relacja między nami, że to, co on miał, było dostępne dla mnie. Całkowicie otworem. Ja mogłem sobie wybrać, przegrać, słuchać i odwrotnie też. To, co było u mnie, było dla niego. I coraz bliższa była ta relacja, dlatego że on mnie zaczął zapraszać do audycji. W jakiś sposób obydwaj korzystaliśmy na tym. Ja miałem frajdę, że jestem na antenie 3. programu Polskiego Radia, wprawdzie tylko jako gość, natomiast on wzbogacał swoją płytotekę i taśmotekę tymi nagraniami. No, tak to się zaczęło. Ale to trwało dobre kilkanaście lat, nasza relacja. Także tak bym panu odpowiedział na pierwsze pytanie. Dobrze. I wracając do tego czasu, tamtych znajomości, chyba największym przedsięwzięciem, którzy państwo stworzyli, było sprowadzenie skarbu kalifornijskiego. Skąd nadeszła informacja o skarbie kalifornijskim? Proszę pana, jeśli chodzi o tak zwany skarb kalifornijski lub tak zwany skarb, to ja od razu panu muszę powiedzieć, że jeżeli coś panu opowiem, to będzie moja historia, moje świadectwo, to co ja przeżyłem, to co ja zaobserwowałem, przy czym ja osobiście miałem udział, bo trudno mi coś więcej mówić. Ale pamiętam doskonale, powiedziałbym, prapoczątek tego zjawiska. To mogły być lata 80., druga połowa lat 80., może 88, kiedy pan Jan zaczął, przy którejś właśnie z moich wizyt powiedział mi, a ja tutaj mam kasetę taką z Ameryki. Panie Jurku, czy pan wie, że tam w Ameryce są fantastyczne polskie płyty? Długo jeszcze, dużo czasu minęło, zanim się pojawił termin skarb kalifornijski. Myśmy mówili polskie płyty w Ameryce. I puścił mi, przegrał tę kasetę. To była kaseta magnetofonowa, właśnie z Ameryki nadesłana.
No, rzeczywiście w osłupieniu słuchałem. Jakkolwiek jakość przegrania była według moich wymagań bardzo słaba. Oczywiście to było czytelne, ale to nie było dobre. To było przegrane na jakimś zwykłym, nie najlepszym sprzęcie. Wiadomo było, że to są płyty absolutnie w doskonałym stanie technicznym, ale to nie był dźwięk do dobrej prezentacji. Natomiast Jan Zagozda był tym tak oczarowany, tak zachwycony, tak pochłonięty w ogóle tym zjawiskiem, że on zaczął prezentować te przegrania, amerykańskie przegrania przez tego człowieka, przez właściciela robione, przedstawiać w swoich audycjach. Ja mu trochę tak powiedziałem, nie tyle odradzałem, tylko powiedziałem, wie pan, panie Janku, przecież jeżeli te płyty w końcu mają być, bo chyba będą, to może zaczekajmy na lepszy dźwięk. Puszczał Wiery Gram, Orchideę, no i różne inne pozycje. Zawsze co tydzień był taki kącik właśnie płyt polskich z Ameryki. To było ogromne przedsięwzięcie. Jak wyglądało sprowadzenie takiej ilości płyt? Było to zapewne nie lada wyzwaniem. Właśnie tak jak panu powiedziałem na wstępie, specjalnie panu powiedziałem, że ja mogę opowiedzieć tylko swoją historię. Mnie przy tym nie było, natomiast ja mogę powiedzieć to, co słyszałem. Oczywiście zaangażowanie było wielkie. To musiały być pozwolenia instytucji, przewoźników, musiały się znaleźć na to pieniądze, bo ten Amerykanin, który to przechowywał, to nie zamierzał tego dać tak po prostu. Trzeba było mu zapłacić. Mnie nie było przy tym. Ja wiem, że byli zaangażowani redaktorzy muzyczni, że tam był już jakiś robiony rekonesans w Ameryce, w Kalifornii, poznali się z tym człowiekiem, sprawdzili, że to jest rzeczywiście fakt, ale proszę pana, chcę panu powiedzieć, że to było w bardzo niedogodnym okresie polskim. To był wielki przełom polityczny i jednocześnie gospodarczy. To był przełom lat 80. i 90. Kończyła się jedna bardzo smutna, żałosna epoka, powstawała druga, że jeszcze nie wiadomo, co z niej wyrośnie. I wtedy, wie pan, zainteresować instytucję czy kogoś płytami gramofonowymi, no wydaje mi się, że było trudne. I tutaj należy znowu wielki ukłon Janowi Zagoździe, że on to wszystko w jakiś sposób przez to przebrnął, że przekonał władzę, znalazł pieniądze, współpracowników, osoby, które mu formalnie pomagały. Krótko mówiąc teraz, to, o czym ja już mogę zacząć mówić jako bezpośredni świadek, w pewien czerwcowy dzień roku 1992 na lotnisku Okęcie wylądował samolot ze skrzyniami, bodajże 800 krążków szelakowych. I powstał taki artykuł w Kobiecie i Życiu. A dlaczego Kobieta i Życie? Dlatego, że Jan Zagozda zainteresował redakcję tego czasopisma, żeby wyłożyła na to fundusze i że to się w jakiś sposób zwróci, bo on zrobi dźwięk z tego i spółdzielnia wydawnicza będzie mogła wydawać kasety i sprzedawać. Ja miałem zaproszenie przez pana Janka, wyznaczona była data w czerwcu. Niestety nie mogłem, tak jak byłem bardzo mobilny, tak nie mogłem tego dnia być w Warszawie, ale ja również byłbym w Warszawie na Okęciu, gdybym mógł tamtego dnia. No i już skarb, i wtedy powoli ktoś tak rzucił słowo skarb kalifornijski, raczej żartobliwie i z przymrużeniem oka. Nawet pamiętam, jak się pan Jan uśmiechał, tak, tam skarb kalifornijski. Ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie ten zwrot, taki żartobliwy raczej, niepoważny wówczas, on przylgnął i do dzisiaj on właśnie funkcjonuje. Ale to wtedy on powoli powstawał. I kiedy te płyty przyjechały już do Polski, do ich ojczyzny, kto zajmował się digitalizacją czarnych krążków? Proszę pana, digitalizacji w tym momencie nie było. Nie istniała technicznie. To zjawisko być może ono było, tylko ono nie było jeszcze na usługach warsztatu takiego inżyniera jak Jan Zagozda czy Polskie Radio. Nie można było tego nazwać digitalizacją. Powiem panu teraz bardzo dokładnie, bo byłem przy tym wielokrotnie.
Janowi Zagoździe zaufano i powierzono cały ten ogromny materiał dźwiękowy w postaci płyt. Przede wszystkim zaczął porządkować to, układać. Proszę pana, digitalizacja nie, natomiast były przegrania taśmowe. Przegrania miały miejsce w studio radiowym na Myśliwieckiej, na jego dyżurach, ale on specjalnie przyjeżdżał. To był ogrom pracy, żeby to zrobić i zrobić dobrze, ale to nie było lepszych wówczas rąk. On się na tym znał, on był inżynierem dźwięku, on pracował w radiu, on świetnie dawał sobie radę, operował aparaturą do przegrywania. Więc była konsola, taka tradycyjna konsola, gdzie się ustawiało parametry przegrania. Nie ma żadnej korekcji w tych nagraniach. Wszystkie parametry były ustawione pionowo na zero. Był gramofon osobno, profesjonalny, z bardzo dobrą wkładką i szafirem szurowskim. Odpowiednie łącza, przekładało się płyty, przegrywało się i dźwięk został utrwalany na taśmach, na szybkich obrotach, na taśmach radiowych studyjnych. Także pierwszy dźwięk, jaki został zarejestrowany, był dźwiękiem na taśmach radiowych. Dopiero potem, i to niedługo pamiętam, że technik radiowy brał te taśmy i w ramach tam własnych czynności technicznych przetwarzał je, przerzucał, znaczy nie przetwarzał, przerzucał je właśnie na te pierwsze krążki kompaktowe, srebrzyste, opalizujące. To była dla mnie też nowość. Bo pamiętam, jak szedł na audycję Zagozda i miał w ręce i pokazał: Panie Jurko, widzi pan, tutaj jest Witas, 22 utwory, 20, wszystko ze skarbu tutaj. A mówię, na tej płytce? Tak, technik mi przegrał. Także jeżeli pan myśli o tej digitalizacji, to ona powstała, ale źródłem była taśma. Czyli ten dźwięk, który powstał, jest prosto z płyty. Prosto z płyty. Żadnej korekcji nie było, ale czy pan Jan Zagozda dokonywał korekcji i czyszczenia płyt, czy zostały one zarchiwizowane w takiej formie, w jakiej przybyły? Absolutnie w takiej po prostu dziewiczo-naturalnej formie, tylko doskonale to było przegrane. Z dużą wiedzą techniczną i umiejętnością było przegrane, że tak powiem, jeśli tak mogę powiedzieć, w skali 1:1, bez żadnej korekcji. Tutaj zrobię małe zastrzeżenie, bo dopiero po pewnym czasie powiedział mi, że jak wie pan, panie Jurku, jak puszczałem te Kolumbie, które niektóre są takie mocno rytmiczne, a oni mi teraz przysłali tutaj zaopatrzenie, tą wkładkę szurowską z diamentem, ten diament bierze wyżej, to znaczy, że automatycznie przenosi wyższe pasmo dźwięków, to żeby tak w tych Kolumbiach ten gold lepiej zabrzmiał, to ja dodaję o 1 stopień basy mocniej. Ale słyszałem też historię o tajemniczym pilniku, który został spiłowany przy centrowaniu płyt. A, to świetnie, to myśmy się jednakowo nie cierpieliśmy, i pan Jan i ja, odtwarzania muzyki z płyt źle wycentrowanych. Czyli tak zwane nagranie, na co się w ogóle nie, jak patrzę teraz, obserwuję, prawnik w ogóle nie zwraca uwagi. Leci, jęczy i niech jęczy. Taki jest na przykład to zabwienie Harrisa po rosyjsku, to jest wytłoczone przez którąś wytwórnię rosyjską, wytłoczone z takim jęczeniem, już tak chwieje się ta rączka, więc oczywiście pierwsza rzecz, patrzył właśnie, czy płyta jest dobrze wycentrowana, czy ramię gramofonu nie jeździ, nie pływa, przy tym nie pływa dźwięk, bo o to chodzi. Miał specjalny pilnik, ja mam identyczny, ale to po nim. Pilnik pokazywałem panu i trzeba było odpowiednio w środku płyty nadpiłować to miejsce, które po właśnie przypiłowaniu pozwalało na przesunięcie płyty wobec centrum talerza, tak że płyta sama, okrąg płyty się trochę chwiał, ale już nie chwiało się nagrania. No i takich teraz możemy słuchać.
co chcesz to mów. Nie ma jak rozśpiewany lwów. Tam gdy papiar sztajerka gra, to nawet stare domy tańczą oj wira. Szkoda gadać i szkoda słów. Nie ma jak miasto lwów. Nie ma jak to tak oj tak idź, tak chcesz szczęśliwym być, to jedź do Lwowa.